Szanowni Państwo, w ostatnim materiale dotyczącym sieciowej multiszlifierki Parkside pojawiło się wiele uwag na temat jej 12V odpowiednika. Chciałem zatem pokazać, jak wypada on na tle dotychczas prezentowanych multiszlifierek. Prezentowany przeze mnie model jest pierwszą wersją tego narzędzia. Analizując jednak specyfikację, jedyną zauważalną różnicą w stosunku do nowych wariantów tego narzędzia jest wymienialny akumulator. Baterie takie jeszcze kilka lat temu można było znaleźć w niektórych narzędziach Lidla, choć formalnie nie stanowiły one systemu. Aktualne warianty mają niestety wbudowane na stałe ogniwa, choć niewykluczone, że niedługo Lidl zdecyduje się na wypuszczenie kolejnej serii już w ramach systemu X12 V-Team. Multiszlifierka Parkside PFBS-12 zapakowana jest w przeźroczyste plastikowe pudełko. Z jednej strony pozytywne jest to, że widzimy wszystkie akcesoria, które są dostępne i łatwo możemy po nie sięgać. Z drugiej strony organizer ten raczej nie ułatwia przenoszenia narzędzia. Wewnątrz znajdujemy kamienie szlifierskie, frezy, tuleje zaciskowe o różnych rozmiarach, tarcze polerskie, tarcze szlifierskie i tnące, klucz do mocowania osprzętu, wiertła, trzpienie pozwalające mocować wcześniej pokazane tarcze, szczotki z tworzywa i z metalu. Pod dolną częścią opakowania z kolei znajdziemy ładowarkę, a pod wytłoczką widoczna jest instrukcja użytkownika. Budowa urządzenia jest zbliżona do pozostałych multiszlifierek. Nad tuleją i osłoną znajdujemy przycisk blokady wrzeciona. Istotną różnicą jest włącznik, który w tym przypadku zintegrowany jest z regulacją obrotów, co oznacza, że za każdym razem włączając lub wyłączając urządzenie musimy ustawiać jego szybkość od początku. Nad podkrętłem znajdujemy wskaźnik naładowania akumulatora. Narzędzie ma około 23 cm długości, 5 cm szerokości. I 6 cm grubości. Z akumulatorem waży 386 g, a bez baterii 230. Wydawałoby się, że ze względu na małe rozmiary i niską masę urządzenia wygodnie będzie się trzymać je w dłoni. Jednak nieergonomiczna osłona oraz przeważająca z tyłu obudowy bateria powodują, że komfort pracy, gdy stosujemy chwyt długopisowy, nie jest tak dobra, jak można by oczekiwać. O ile do chwytania multiszlifierki całą dłonią nie można mieć zastrzeżeń, to gdy chcemy dołożyć drugą rękę, zaczyna brakować miejsca, by ją komfortowo ulokować. Zobaczmy, jak wygląda ta multiszlifierka na tle pozostałych. Na koniec sprawdźmy, jak wygląda kompatybilność osprzętu. Jak już pokazywałem, Bosch GRO oraz Dremel 4000 mają ten sam plastikowy gwint osłony, jak i ten sam gwint nakrętki na tuleje. Dzięki temu przystawki produkowane przez Dremel pasują do Boscha. Zupełnie inaczej sprawa miała się z przewodową multiszlifierką Parkside'a. Tam oba gwinty były różne, zatem nie było możliwości zamiennie stosować przystawek Dremela i Parkside'a, a kłopot był nawet z uchwytem uniwersalnym mocowanym w miejsce tulei. Akumulatorowy Parkside zaskakuje nas niestety na minus. Plastikowy gwint na osłonę jest zupełnie inny zarówno od znanego z Boscha i Dremela, ale również od tego, który można znaleźć w przewodowej wersji narzędzia tej marki. Co oznacza, że musimy zapomnieć o stosowaniu łatwo dostępnych przystawek. Na pocieszenie gwint nakrętki tulei jest tym razem zgodny z gwintem Dremela. Czas na krótkie testy i porównanie z dotychczas prezentowanymi multiszlifierkami. Zadania są takie same jak w poprzednich materiałach dotyczących multiszlifierek. Ścinanie narożnika kantówki o grubości 10 mm, obcinanie wkręta, wyszlifowanie wgłębienia, zeszlifowanie narożnika, wywiercenie otworu 6 mm, wyfrezowanie krawędzi na długości 20 mm, wygrawerowanie litery D i na koniec wyszczotkowanie fragmentu opalonego drewna. Prędkości obrotowe ustawione były maksymalne możliwe, ale nie większe niż zalecane dla danego typu osprzętu. Jedynie w przypadku taśmy szlifierskiej ograniczyłem szybkość do 10 000 obrotów na minutę. Zobaczmy, jak radził sobie Parkside na tle konkurentów.
Widać było, że Parkside'owi brakowało mocy w niektórych zadaniach. Ciężko było przeciąć kawałek drewna, a wywiercenie na wylot otworu o średnicy 6 mm wręcz niemożliwe. Żeby dokończyć cięcie narożnika czy wyszczotkować opalone drewno, musiałem zwiększać szybkość obrotową ponad rekomendowaną maksymalną wartość. Podsumowując, akumulatorowy Parkside jest niezłą multiszlifierką do drobnych, mniej wymagających prac. Może posłużyć się na przykład jako grawerka. Niestety brakuje mu mocy. Jak pokazał test akumulatorowego Boscha GRO, nawet od 12V narzędzi tego typu można wymagać dużo więcej. Na plus oczywiście zaliczam bardzo niską cenę i niską wagę. Wadami, oprócz braku mocy w niektórych zadaniach, są niekompatybilność z przystawkami zarówno marki Parkside, jak i Dremel, włącznik połączony z regulacją obrotów, czy słaba ergonomia w stosunku do tego, czego można się spodziewać.